Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj lekko niewyspani, bo przyjechaliśmy na lotnisko, ale broń Boże po to, żeby stąd lecieć. Jak widzicie z tyłu właśnie rezerwujemy sobie furę. No i co? No i będziemy robić road tripa, ale najpierw musimy się zabezpieczyć w 100%, bo tu nie jeździ się prosto. Trzymajcie kciuki. No dobra, właśnie odbieramy furę, dostaliśmy Toyotkę. Jeszcze dokładnie się nie przejrzeliśmy co i jak, bo pan jeszcze ostatnie rzeczy z nami sprawdza. No i cóż, mamy plan taki, żeby 3-4 dni nią pojeździć, a później bezpośrednio na lotnisko i lecimy do Malezji. W ogóle zauważyłem, że ta Toyota to jest Toyota Yaris, także słuchajcie, ona naprawdę spoko wygląda, bo to jest sedanik, o taki. No i oczywiście po tej stronie się jeździ. Także będzie przyjemnie. Dzień dobry. Gabriela będzie prowadziła, idzie na pierwszy ogień. Umówiliśmy się tak, że ja będę kręcił, a Gabi się nauczy jeździć po prawej stronie, bo ja już miałem okazję w Australii i Nowej Zelandii, więc zobaczymy jak pójdzie Gabi. Dokładnie. Po prawej umiem, po lewej będę się uczyć. Ten budynek oznacza, że wyjeżdżamy z prowincji Phuket, kierujemy się do kolejnej. No i właśnie mijamy bramę Phuket. I znaleźliśmy się w regionie Phang Nga. Tylko wyjechaliśmy poza Phuket, troszeczkę odjechaliśmy i spójrzcie, prawie żadnych samochodów na drodze nie ma. Także nie ma co się bać podróżować po Tajlandii furą. To, że na Phuket czy gdziekolwiek indziej w takim turystycznym miejscu jest dużo samochodów i dużo skuterów, to nie znaczy, że gdzie indziej jest tak samo. Jedziemy, a w radiu same hiciory. Dotarliśmy do Khao Lak i widać, że jesteśmy w mieście, bo jest maczek. Ale my jedziemy za Khao Lak kawałek i szukamy tych najpiękniejszych plaż. Dojeżdżamy już do pierwszych plaż, próbujemy znaleźć White Sands Beach i Coconut Beach. Zobaczymy, czy uda nam się. Tam same resorty. Szanowni Państwo, dojechaliśmy. Za mną jest plaża. No i idziemy zobaczyć jak wygląda. No słuchajcie, jak ktoś szukał koloru idealnego, to chyba właśnie znaleźliśmy. No i kochani, jak oceniasz tą plażę? Ja powiem wam tak, przyjeżdżajcie na Khao Lak. Zdecydowanie. Piękna plaża w porównaniu z plażami Phuket. To tutaj raczej naprawdę te plaże w Phuket nie mają dojścia nawet. Spójrzcie jak to wygląda. Pięknie. Jest bardzo mało ludzi, kolor wody niesamowity. Tylko wieje wiatr, ale to też dzięki temu nie jest aż tak gorąco. Ale jest mega, kolor wody piękny, wielkie plaże. To jest akurat Coconut Beach, ale no myślę, że pojedziemy na kolejne jeszcze zobaczyć, ale pewnie będą jeszcze piękniejsze. Tak jak mówiłem, my będziemy na kilku plażach w Khao Lak. Nie wiem czy widzicie teraz, ale te plaże się rozciągają tam po horyzont. Po prostu całe wybrzeże pełne plaż. Gabriela na robocie. Dobrze, będzie kleiła fajnego shortsa z tego miejsca. Pamiętajcie, żeby oglądać nie tylko film, ale też shortsy. Co, lecimy po 10 000. Mamy tutaj Coconut Beach, taki mały resorcik albo beach bar. To jest miejsce, gdzie macie za darmo leżak, za darmo Wi-Fi. No i musicie tutaj po prostu spędzać sobie czas. Tutaj można też przyjechać samemu. Jak widzicie, samochody są. My tak przyjechaliśmy. Można też przyjechać taryfą. Trwaliśmy tutaj tylko na chwilę, także Coconut Beach Bar. Dziękujemy Ci serdecznie. Jedziemy teraz dalej. Poszukamy plaży White Sands. Ja chciałam tylko dodać, że wiatr jest tak duży, że nam dron nie chciał wystartować. Także... Nie było nas kilka minut dosłownie w samochodzie, może troszkę dłużej i tak się nagrzał,
że nie możemy wytrzymać, także tu naprawdę to słońce robi swoje. Nawet jak czasem tego tak nie widać, to po kierownicy już widać dość mocno. No i dojechali. Nasz dzielny kierowca. Uderzył się w główkę. Właśnie, a w ogóle to kierowczyni, żeby nie było. Dojechaliśmy już do White Sands. Byliśmy ostatnio w White Sands, ale było to w Stanach Zjednoczonych. White Sands National Park. Polecamy bardzo. Białe wydmy po horyzont na pustyni. No a teraz zobaczymy, jak wygląda White Sands w Tajlandii, w prowincji Khao-Lak. Tak w ogóle to my sobie tak chodzimy po tych beach barach. Nikt od nas nic nie chce. No to stajemy, parkujemy, zwiedzamy i wracamy. Ale może tu się powinno coś za to zapłacić. Jak kogoś spotkam, się go zapytam. Patrzcie, jaki fajny tutaj jest beach bar. Oj, coś czuję, że nie wyjdziemy stąd z pustymi rękami. Ale ceny tutaj to mają bardzo przystępne. W takim miejscu fried rice z chickenem za 100. Także naprawdę aż miło to pójść sobie na obiad. Jakby ktoś chciał łódeczkę, to z pomostu można sobie wynająć bez problemu. No i plaża po horyzont. Jedyne co, słuchajcie, to ten White Sands wcale nie jest taki biały. Tutaj lepiej w bucikach. Takie plaża bardzo ładna, bardzo miła. Ten beach bar w ogóle super, jest lepszy niż tamten Coconut. Ale cóż, piaseczek pozostawia trochę do życzenia. Ja myślę, że teraz czas na coś zimnego do picia i zwiedzamy dalej. Jeszcze tylko dodamy, że woda jest bardzo, bardzo ciepła, dużo cieplejsza niż u nas. Gorąca. Z tego powodu też polecamy przyjazd. O, ale fala! Ale nic, on sukienkę zalała. Patrzcie, jakie to jest przepiękne miejsce na wakacje. No dobra, sprzedaję watermelon shake'a, to idę do baru. Dzień dobry, zapraszamy. Dzień dobry, czy ja mogłabym zamówić watermelon shake'a? Ale jak najbardziej, kosztuje jedną buszelkę. Już płacę. Proszę. Dziękuję bardzo, ale to taka duża, to muszę pani wydać resztę. Wow. Zaraz watermelon shake będzie gotowy. Dziękuję, ale obsługa. Zapraszamy ponownie. Oj, widzę, że moje zamówienie już przyszło. Dziękuję panu. Zdrówko. I pamiętajcie, to Mirinda w butelce od Fanty. Słuchajcie, żeby nie było, moja miłość do was zwyciężyła moje lenistwo i założyłem mikrofon, także z racji tego, że wieje bardzo silny wiatr, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej słychać. Tak jak wspominałem, świetne miejsce. To co ważne, przynajmniej dla niektórych, to to, że w tym miejscu, tutaj Khao-Lak, z tego co widzimy, to jest taka siedziba niemieckich turystów. Tutaj najwięcej macie Niemców, na Phuket zdecydowanie są to Rosjanie, a tu w Khao-Lak troszeczkę odjechaliśmy i już najczęściej słyszymy język niemiecki. Maćku, mój ulubiony były szefie, jeżeli to kiedyś obejrzysz, to dwie sprawy do ciebie. Sprawa numer 1, nie przejmuj się tą Fantą, którą tu widzisz i właśnie ją zauważyłem na obrazku, ale jeżeli tu przyjedziecie kiedyś z dzieciakami, to polecam jednak piwko. Koneserzy wina nie mają tu łatwo. Wino w ogóle, tak jak wspomniałem w którymś już filmie, jest strasznie drogie. 1500 za wino to jest bardzo dużo, szczególnie, że te wina nie są najwyższej klasy. Jak tu sobie siedzimy i chillujemy, to może opowiem wam, z jakiego powodu tutaj w ogóle przyjechaliśmy. Khao-Lak jest to dość nieznany region. Tutaj raczej słynie z tego, że nie ma miasteczek, są raczej tylko resorty, ale on zasłynął w 2004 roku i niestety niechlubnie, ponieważ to właśnie wtedy nawiedziło Tajlandię to ogromne tsunami i właśnie Khao-Lak zostało najbardziej zniszczone. Także chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda dzisiaj. Czy te resorty się odbudowały, czy ludzie tu nadal przyjeżdżają. No i musimy powiedzieć, że naprawdę jest pięknie, resorty są super, te beach bary, wszystko naprawdę już w pełni funkcjonuje. Nawet lasy zaobserwowałem, że już są posadzone nowe lasy, które są całkiem wysokie, więc życie wróciło do normalności, ale jednak znaki przypominają o tym, że żeby się wystrzegać tsunami, w ogóle wszędzie w Tajlandii, nie tylko tutaj, ale tutaj szczególnie o tym się pamięta. No i cóż,
Nam się tu bardzo podoba. Myślę, że gdybyśmy drugi raz mieli tutaj przyjeżdżać do Tajlandii w ten rejon, to chyba to miejsce jest fajniejsze niż Phuket, przynajmniej pod względem plaż. Pod względem tego, co można tu robić, pewnie nie, ale taki leising, plaging, smashing, naprawdę przepiękne miejsce. Na razie byliśmy na 2 plażach, teraz jesteśmy na White Sand Beach, byliśmy też na Coconut Beach. Póki co Coconut Beach zdecydowanie wyprzedza tą plażę, więc jeżeli byśmy już teraz Wam mieli coś polecić, to tamtą plażę wybierzcie jako pierwszą. Ja chciałam jeszcze tylko dodać, że mnie się dużo bardziej tutaj podoba. Jest tutaj zdecydowanie bardziej spokojnie. Jest taki relaks, wiecie. Na Phuket jest szum, dużo samochodów, dużo ludzi, dużo braci ze wschodu. A tutaj jest tak relaksacyjnie, taki zen. Moje miejsce. Żal żegnać się z takim miejscem. To prawda, bardzo fajne miejsce, mega nam się tu podoba. Musimy Wam bardzo mocno polecić zarówno poprzednią plażę, jak i tą. I ten beach bar oczywiście też. Zjedliśmy sobie jedzonka, bardzo dobre, ceny bardzo spoko. No a teraz co? Musimy pokazać Wam więcej, więc jedziemy dalej i widzimy się na kolejnej plaży. Jesteśmy w kolejnym miejscu. Tak się nazywa, jakby ktoś się pytał. Idziemy zobaczyć, jak tutaj plaża wygląda. Z tego, co ja obecnie widzę, to jest taka plaża bardziej dla lokalsów. Tutaj praktycznie sami swoi. Brak przyjaciół ze wschodu i zachodu. No nic, zobaczymy. Może dzięki temu będzie jeszcze ciekawiej. No słuchajcie, tutaj to ludzi za dużo nie ma. To wygląda jak takie nasze kochane plaże na Helu. Niekończące się, długie i absolutnie bez ludzi. No tylko woda się różni, bo woda jest naprawdę ciepła. Jesteśmy mega zadowoleni. Znaleźliśmy dosłownie dziką plażę. Kilku lokalsów tam się za mną chowa, ale tak to naprawdę jest tutaj puściutko. Żadnych turystów, nikogo. Przepiękna, szeroka na kilkadziesiąt metrów plaża. Fajne tutaj są te drzewka, bo można się tam schronić przed słońcem, w cieniu odpocząć. No po prostu przepięknie. Tylko wydm brakuje, to byśmy naprawdę pomyśleli, że jesteśmy gdzieś między chałupami a Jastarnią, ale tutaj naprawdę dodatkowe 30 stopni ciepła i 20 stopni gorąca wody. Nie było to zbyt po polsku, za co serdecznie przepraszam, ale obiecuję, że kiedyś się poprawi. Lecimy dalej. Mamy nadzieję, że ta część plaży Wam się podobała. Udało nam się też polatać dronikiem, więc pewnie ta część też będzie dla Was interesująca. A my jeszcze postaramy się podjechać w jedno ciekawe miejsce, które trochę mówi o historii tego regionu. Jesteśmy teraz w miejscu, które upamiętnia tsunami i ofiary tego tsunami. Jest taki memoriał stworzony w tym miejscu, gdzie ono było najmocniejsze. To jest taka łódeczka. Tutaj są plakietki po lewej stronie z różnymi ofiarami, które niestety tutaj no, te plakietki robią wrażenie, bo wiecie, tutaj bardzo dużo narodowości spotkacie. Oczywiście bardzo, bardzo dużo Niemców, ale nie tylko. Są również lokalne osoby. No, ale widać, że ta fala była ogromna, zabiła bardzo dużo ludzi. Naprawdę spustoszenia były niesamowite. I trzeba czasem pomyśleć, jak wielką potęgą jest matka natura. I pokażemy Wam później jeszcze, co postanowili zrobić po tym tsunami, żeby w razie powtórki
więcej osób się mogło uratować. Jest tutaj w tym memoriale też taki mały budynek, gdzie można zobaczyć, jak to tutaj wyglądało i też jak odbudowa wyglądała, jak budowano ten memoriał. Warto przyjść. Samo Muzeum Tsunami znajdziecie w mieście Kaolack. Tutaj możecie zobaczyć zdjęcia zniszczeń, jak wyglądała ta część brzegowa przed i jak wyglądała po. Wyszliśmy właśnie z takiego mini muzeum. Tutaj dowiedzieliśmy się znacznie więcej o tsunami. Tsunami nastało 26 grudnia 2004 roku. Nic tego nie zapowiadało, przynajmniej długofalowo. Także ludzie nie zostali poprawnie ostrzeżeni i finalnie zginęło blisko 5500 osób. Ponad 8000 zostało rannych, a blisko 2000 zaginęło i nigdy się nie odnalazło. Oprócz tego zniszczonych zostało 2500 domów i prawie 100 hotelowych resortów na długość 50 km. Ja chciałam dodać jeszcze, że no tam nie byłam zbyt elokwentna, bo po prostu brak słów, ale to jest straszne przyglądać się tym, nawet zdjęciom tych dzieci, które tutaj niestety zginęły. No, straszna tragedia. Dla całego świata chyba to tsunami było. No i właśnie od czasów tsunami tutaj zbudowano takie, nie wiem, budynki, budowle, nie wiem jak to nazwać, które mają kilka pięter wysokości i tutaj biega się po schodach właśnie, żeby się przed tsunami móc ukryć. Tutaj też zawsze znajdziecie mapę ewakuacji potencjalnie. Ona też jest w kilku językach, także no jakoś to zawsze może pomóc, przynajmniej kilka istnień uratować. Dojechaliśmy już w miejsce, gdzie będziemy spać. Co to za miejsce, powiemy wam może w jutrzejszym odcinku. No ale jak możecie się domyślać, nie jesteśmy już nad morzem. Przyjechaliśmy w góry. No i dojechaliśmy do naszego spania na dzisiaj. I będziemy powoli się check-inować. Idziemy właśnie do pokoju. Pani zerwała nam takie owocki z tego drzewa. Nie wiem do końca co to jest, ale idziemy teraz dalej za panią. Pokaże nam naszą willę na tą noc. Tak wygląda nasz domek. Numer 10. No i oczywiście tutaj buty zostawia się przed domem. Dobra, wchodzimy do naszego domku, mamy taki tarasik. Tutaj mamy sobie miejsce do siedzenia, wszystko zadaszone jakby padało. Nasz domek wygląda tak, mamy bardzo dużo fajne łóżko. To takie, żeby jeszcze moskitiera była. Tutaj mamy naszą klimatyzację dzisiejszą, to może być dla nas bolesne. Są krzesełka, jest woda, owoce. No i słuchajcie, mamy łazienkę. To nie jest coś wbrew pozorom, co tu jest standardem. Także tak wygląda łazienka, tak wygląda prysznic. Powiem wam tyle, my się mega cieszymy. A jak chcecie wiedzieć, ile kosztuje taki domek w dżungli, to powiem wam na tarasie. Taki domek kosztował nas 81 zł. I pani nam jeszcze powiedziała, że rano jak wstaniemy, to tutaj będą małpy na tarasie, przy tarasie. A owoc, który dostałam, nie wiem jak się nazywa, pani mówiła, że się nazywa lumpon. Jest bardzo dobry, taki kwaśny. Domek odebrany. Ciekawe jakich mamy sąsiadów. Teraz jedziemy na Miacho. Zobaczymy co tam słychać.
Trzeba jakiś browar na wieczór kupić, bo wiecie, pierwszy dzień bez klimatyzacji, 30 stopni w nocy, więc będzie wesoło, ale chcę powiedzieć, że mega polecamy to miejsce. To miejsce ma ocenę 9,2 na bookingu. Tak. I zupełnie zasłużenie. I 80 zł to aż wstyd tyle płacić. Tutaj też można jeść, tutaj też można pić, możecie sobie kupić wszystko. Ceny są prawie takie same jak w sklepie. Dokładnie i Państwo przywitali nas po polsku. Witamy Palmview, także było bardzo miło i Pan co chwilę mówił jakieś polskie wstawki, jakieś dziękuję, coś tam. Pan też powiedział, że możemy sobie zostawić jutro u niego samochód, bo jutro jedziemy na wycieczkę. Będziemy spali w takim fajnym miejscu. Oczywiście wszystko Wam pokażemy. On powiedział, że przechowa nam przez jedną noc samochód bez problemu, także jesteśmy mega zadowoleni. I jeszcze pomógł nam zabukować wycieczkę i było taniej niż się pytałam w lokalnych tutaj biurach podróży, więc super. My dzisiaj na pizzy. Gabi nic nie je, bo się odchudza, także tylko shake. Ale jakie dobre. No i co z tym odchudzandem? Tak zapachniało, że aż zachciałam swojej własnej. Nasza dzisiejsza dieta. My się bardzo przejedliśmy dniem pizzy z zeszłego tygodnia, albo z tego tygodnia, już nie pamiętam. Tak. I świętujemy. Pizzeria Ciao, robicie to dobrze. A my teraz idziemy oglądać Klong Soul Village. Miasteczko jest w ogóle bardzo fajne. Nam przypomina ono takie miasteczko, które odwiedziliśmy, jak byliśmy na Sri Lance. Nazywało się Ela i to też było takie miasto w górach i naprawdę bardzo, bardzo podobny klimat. Ale wydaje mi się, że Ela była trochę bardziej rozwinięta. To jest takie bardziej jednak mniejsze i nie ma tam tutaj takich wielkich amerykańskich restauracji, jak były w Eli na Sri Lance. To prawda, Ela to już jest takie bardzo imprezowe miasto, a też backpackerskie, to jeszcze jest trochę mniej rozwinięte. Kaosok, bardzo mi się podoba. Jest tutaj cisza, spokój, mało samochodów, mało świateł, widać pięknie gwiaździste niebo. To jest miejsce w środku dżungli, w środku gór, naprawdę piękne widoki i można byłoby tu spędzić dużą ilość czasu i po prostu się relaksować i wsłuchiwać w te odgłosy cykat. Tych Francuzów obok, nawalonych jak szpadle. Akurat jedni ludzie się napatrzyli, ale poza tym nie ma. Poza tym jest cisza, to prawda. Poza tym chyba jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy tutaj przyjechali samochodem, bo wszyscy są backpackersko i jakimiś samochodami, taksówkami, shuttle, basikami i tak dalej przyjeżdżają. Tutaj pan w ogóle ma całą książeczkę, jak się dostać gdzie. I najbliżej jest tutaj z lotniska Surat Thani i kosztuje to 370 batów. Takie tam w Tajlandii. Nie wiem, czy słyszycie, jak tutaj dżungla się odzywa, ale my tymczasem mówimy Wam dobranoc. Dzięki wielkie, że spędziliście z nami ten dzień, że obejrzeliście nasz odcinek. Stawcie lajka, dajcie suba, jakiś komentarz będzie bardzo, bardzo miły i sprawi, że będzie nam się naprawdę bardziej chciało robić kolejne filmy, a tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.